Okej, zaraz przejdę do wynagrodzeń. Kogo stać? To raczej pewnie wszyscy strąbili i wytrąbili, bo dla nich moja przepisowa jazda byłaby tak nieprzewidywalna, jak zamiatałam, bo w którymś momencie zaczęłam je liczyć, to na szufelsce miałam ponad 100 kleszczy, takich zielonych. Ja zamykam, moi drodzy, drzwi. Szanowni Państwo, witam w trzecim odcinku z Kirgistanu. Dzisiaj naszym gościem będzie Polka. Polka, która mieszka tutaj już trochę strzelam, bo nie jestem pewien, chyba 2 lata. Więc szukamy naszej koleżanki, która opowie nam o życiu, kulturze i o wszystkim co najlepsze, ale też co najgorsze w Kirgistanie. Tutaj troszkę z kolegami porozmawiałem, a tutaj moi drodzy jest nasza sympatyczna bohaterka. Dzień dobry. Cześć. Pani Igo. Hej, hej. Ile pani mieszka już lat tutaj? Jest 20? Rok i... rok. Prawie 2 lata. 1 miesiąc. Nie, rok i 1 miesiąc. A, rok i 1 miesiąc. Poprzedni rok akademicki i teraz idzie nam drugi. Dobrze, tak strzelam w 2 lata, ale okej, dobra, mamy sprostowane. Witamy. Ponad rok doświadczenia z Kirgizami. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę mentalność, kulturę i tradycję, o której porozmawiamy. Przed chwilką zaczęłaś mówić o tym, że Kirgistan nauczył cię pokory. Myślę, że to jest coś, czego doświadcza prawie każdy Europejczyk, czyli wydaje nam się, że świat, w jakim my żyjemy, Europa, jest czymś normalnym i tym właściwym, bo chociażby, włączmy telewizję, tak, widzimy nasze życie i tak dalej. I tutaj, kiedy przyjechałam na początku, wiele rzeczy nie mogłam zrozumieć i wściekałam się, oni nie myślą, to jest bez sensu, to jest tak, to jest tak. I z czasem właśnie zaczęło do mnie docierać, że ja również, często teraz słyszymy o kolonializmie, postkolonializmie, że też mam syndrom tego białego kolonizatora, białego zbawcy, który wie lepiej. I najchętniej to bym im wszystkim wyjaśniła, że wasze poglądy są zacofane, wy róbcie karierę, a nie dzieci, dzieci, dzieci i małżeństwo. I z czasem zaczęło to do mnie docierać. No i właśnie też nabrałam takiej pokory pod tytułem... Takiej empatii trochę. Empatii i raczej właśnie świadomości tego, że coś, co mi się wydaje mądre czy sensowne, niekoniecznie takie jest w innych realiach. I że to, jak ja myślę, to też ukształtowała mnie ta nasza kultura europejska. No i Europa, w której żyje się dobrze. Gdzie idziemy? W tamtą stronę. W której żyje się dobrze, dostatnio. Jesteśmy uprzywilejowani. Powiedziałeś o Europie, o takie zderzenie Kirgistanu z Europą. Tak, bo tak jak mówiłam, dla mnie Europa to jest norma. To jest norma, do której wszyscy powinni się podporządkować, to jest jakiś standard określony. Nie mówię, że wysoki. Dla mnie to był normalny standard. I dopiero tutaj ktoś mi uświadomił, że na takim poziomie jak Europa to żyje 10% ludzi żyjących na świecie. Czyli to nie my jesteśmy normą, tylko to my jesteśmy anomalią. A jednocześnie z naszym uprzywilejowanym statusem próbujemy nasze poglądy i nasze myśli, nasze wartości narzucać wszystkim dookoła, bo przecież biały człowiek wie lepiej. I każdy może twierdzić, nie, mnie to nie dotyczy, mi też się tak wydawało, ale dotyczy to chyba każdego z nas. Ciekawe spostrzeżenie. Dziękuję za nie. Proszę bardzo. Wolno i wyraźnie będę mówić. Tak jest. Jak do moich studentów. Dokładnie, bo jesteś nauczycielem akademickim. Z wykształcenia jestem rusycystką. Potem inaczej. Na studiach nie czułam się pewnie z moim rosyjskim, bo nie można się od zera nauczyć do C2, które jest na papierze na studiach. Dla mnie jest to nierealne. I stwierdziłam, że nie będę pracowała z rosyjskim. Na ostatnim roku magisterki zaczęłam jeszcze glottodydaktykę, czyli polski jako obcy. W Krakowie pracowałam jako lektor polskiego jako obcego, głównie właśnie nie ze Słowianami i nie z osobami rosyjskojęzycznymi. A potem zdecydowałam się wziąć udział w programie, w ramach którego mogłam wyjechać, tam jest chyba 80 różnych krajów na całym świecie. I wybrałaś Kirgistan? Nie. Kirgistan cię wybrał? Poniekąd. Generalnie ja chciałam do kraju, którego nazwy obecnie wymawiać nie można.
No ale jest jak jest, tutaj tematu nie trzeba rozwijać. A szukałam kraju po prostu rosyjskojęzycznego, bo chciałam ten rosyjski doszkolić. Myślałam o Kazachstanie i Uzbekistanie, ale okazało się, że lektorzy, którzy tam byli, przedłużyli swoją przygodę. I z krajów rosyjskojęzycznych została mi Mołdawia, bo jednak stolica jest rosyjskojęzyczna, i Kirgistan. Ale mój szalony w tamtym momencie umysł stwierdził, że Mołdawia, 10 godzin jazdy samochodem od domu, bez sensu. Za blisko. Tak, za blisko. I padło na Kirgistan. Nie wiedząc mnie prawie nic o tym kraju. Ale ludzie w Polsce kompletnie nie wiedzą. Wydaje mi się, że kompletnie nie wiedzą nic o Kirgistanie. Prawda? Ale ja też nie wiedziałam. W sensie, ja wiedziałam, że jest to kraj, który był w Związku Radzieckim. Znałam rewolucję w Kirgistanie, dzięki temu, że miałam historię na studiach. Wiedziałam, że to jest kraj muzułmański. To by było na tyle. A jeszcze wiedziałam, że jest tanio według internetu. Ale tutaj to się potem rozjechało trochę z rzeczywistością, bo aż tak tanie jak w internecie to nie jest. Nie jest, ale marszrutki, transport jest naprawdę taki, powiedziałbym, tani, bo to jest w granicach 50 groszy, 70, prawda? Marszutka 15 groszy, 50, 75 groszy marszutka. A co jest drogie w takim razie? Mieszkania. Mieszkania są naprawdę drogie, odkąd zaczęła się... Ja przyjechałam mniej więcej wtedy, kiedy przyjechali wszyscy mobilizowani, tak to nazwijmy. Nawet wczoraj sprawdzałam mieszkania. Dwupokojowe mieszkanie, $700 obecnie. $700 to jest... Kawalerki $500 w górę. To jest ponad 3000 zł. To są ceny europejskie. No, może nie europejskie, ale polskie. Uwaga, to ja mniej płacę za 30 m² w Polsce. Ja też płaciłam mniej niż tutaj. Nie, ceny mieszkań są przeokropne. No dobrze, w takim razie jakie są wynagrodzenia średnie w ogóle Kirgizów? Kogo na to stać? Stać obcokrajowców. Okej, zaraz przejdę do wynagrodzeń. Kogo stać? Nie stać Aż się podsunę bliżej, bo aż słucham z otwartymi po prostu ustami. Nie, Kirgizi mieszkają sobie, że tak brzydko powiem, na kupie, całymi rodzinami, pokoleniami, tak? Bo nie stać Kirgizów na wynajęcie tego. Dlaczego? Minimalna krajowa to jest 2000 sąów, 2 albo 4000 sąów, nie pamiętam, czy to jest około 100 miesięcznie, oficjalnie, tak? 100 zł. 100 zł minimalna. Minimalna. To kto tyle zarabia? Pani w sklepie? Nie, właśnie o co chodzi? Jest ta minimalna. My jesteśmy przyzwyczajeni, że minimalną zarabia duża część społeczeństwa, jak u nas. Tutaj tej minimalnej prawie nikt nie zarabia. Emeryci mają na przykład emeryturę. Tak, po rosyjsku pensja to jest już mi się to wszystko... Dobra. Czyli emeryci mają około 200 zł, 200-300 zł emeryturę. Mało kto zarabia tą minimalną. Inaczej. Nauczyciel akademicki z tytułem profesora zarabia 18 000, czyli to jest 900 zł miesięcznie. 900 zł miesięcznie, czyli nawet takiego profesora nie stać na mieszkanie. Nie. No tutaj mój przyjaciel jest geologiem z zawodu, czyli jednak nie zawód humanistyczny, edukacja wszędzie słabo opłacana, zarabia powyżej średniej krajowej, która tam jest około 1500, no to on ma 1600 złotych, ale nie ma stałej pensji. Jak to wygląda? To zresztą jest typowe u wielu osób, że na umowie mają niższą kwotę. No i tutaj są dwa warianty. Jeden to pod stołem, wiadomo, a jest też drugi wariant, który na przykład u niego ma rację bytu, bo on ma jakby całą zapłatę legalnie z wprowadzonymi podatkami, ale to ile będzie powyżej tej średniej zależy od szefa w danym miesiącu. Od szefa? Od szefa. Odwiedzi mi się szefa. Ja bardzo tutaj próbowałam zrozumieć ten mechanizm, dlaczego w miesiącu, kiedy na przykład miesiąc jest poza Biszkekiem w pracy, w jakimś na wyjeździe, w ciężkich warunkach, powiedzmy zarabia, nie wiem, 60 000, a zdarza się, że miesiąc, kiedy w sumie to nic nie robili, bo nie było pracy, też ma 60 000. Po czym znowu jakiś wyjazd i nagle 30 000. No, gdzie sens, gdzie logika? No ale... Brak balansu. Tak, jest brak balansu, brak logiki po prostu w tych wypłatach u wielu osób. Teraz w Polsce młodzi ludzie mają problem ze znalezieniem mieszkania, bo są drogie. Jak oni sobie tutaj radzą w takim razie? Oni mieszkają wszyscy razem z rodzicami? Tak, to też jest typowe, że na przykład wiele moich studentek mieszka
chociażby w Tokmoku, powiedzmy 1,5 godziny, 2 godziny drogi od Biszkeku i dojeżdżają codziennie. Tak? Gdzieś na wsi, tak? Tak, znaczy to jest takie miasteczko, ale dojeżdżają, tak? Ludzie żyją całymi rodzinami. No jednak polski student teraz coraz mniej osób mieszka w akademikach. Możemy sobie na to pozwolić, że no wynajmiemy pokój, mieszkanie, tutaj jednak te akademiki królują. Chciałam zobaczyć ten akademik, ale nikt mi nie chciał pokazać, bo jak przyjechałam tutaj, nie mogłam znaleźć mieszkania, no bo była mobilizacja, więc my wszyscy szukaliśmy, ceny wystrzeliły do góry. Ja już później mogę powiedzieć historię, bo oglądałam jedno mieszkanie. Tak. To opowiedz proszę. Okej, no to tylko dodam, że pytałam rektora, tak? Czy ewentualnie jakiś akademik? On... Nie chcesz tego widzieć. Okej, dobra. Później mi tylko dziewczyny opowiadały, że tam karaluchy biegają po ścianach, nie ma toalet, tylko są dziury. U mnie na uniwersytecie też nie ma toalet, tylko są dziury. Okej, a co do mieszkania? W końcu udało mi się znaleźć jakieś mieszkanie, które miało w miarę przyjazną cenę. Na zdjęciach wyglądało ok. Jeszcze był problem jaki? Bardzo często, kiedy pisałam właśnie w sprawie wynajmu, odpisywano mi, że to jest tylko dla rodzin. No ja rozumiem, że tutaj kobieta może się wydawać niestabilna finansowo, jeśli nie ma mężczyzny. I do tego jeszcze, próbowałam wytłumaczyć, że ja jestem stabilna finansowo, nie jestem stąd, spoko. No ale raczej nie chcieli mi nawet tych mieszkań pokazywać. Nawet dla obcokrajowca. No właśnie to mnie dziwiło, bo mi się też wydawało, że obcokrajowiec to jest... No ale widocznie woleli obcokrajowca mężczyznę, a to był taki moment, że mogli wybierać, tak? Więc tak to wygląda. Co jeszcze? Większość oczywiście ofert, jak u nas, było przez agencję, ale tutaj płaci się agentowi za obejrzenie mieszkania. Nieważne, jaki jest rezultat tego oglądania. Żeby obejrzeć mieszkanie, tam musisz zapłacić 20 zł. No dobra. Raz się skusiłam na to. No i obejrzałam to mieszkanie, taka starsza pani jeszcze na klatce krzyczała do mnie, że trzeba zdjąć buty, bo to Kirgistan. Ja mówię, dobrze. Już była uprzedzona, że obcokrajowiec. Pani nie trafiła, że akurat z tego samego mniej więcej kręgu kulturowego, że ogarnęłam to, że buty się zdejmuje. To zdjęłam te buty, obejrzałam mieszkanie, no i dobra, całkiem sympatyczne. Cena, też jest do zaakceptowania. No i tak się pytam tej pani, no dobra, no ale jakieś szczegóły, typu płatność, do jakiego dnia, czy na kartę? Nie, na kartę nie, ona nie ma karty, gotówką. Dobra, okej. Ale bez problemu, bo ona i tak tu będzie przychodziła co 2 dni. Ja mówię, ale jak to? No bo ona nie ma gazu u siebie w mieszkaniu, więc będzie przychodziła sobie tutaj gotować obiady. A, przepraszam, chwilę wcześniej dodała, że wszystkie rachunki opłacam ja. W tym również ten gaz, z którego będzie gotowała sobie obiady. No i jest jeszcze kilka szczegółów. No dobra, jakie? No żebyś tutaj koleżanek nie przyprowadzała. Ale w jakim sensie? No bo ona nie chce, żeby nikt obcy chodził po jej mieszkaniu. Dobrze, okej. No mężczyzn oczywiście, bo co sobie sąsiedzi pomyślą, tak? No, to już było tak oczywiste, że tego nie trzeba dodawać. Więc tak, żadnych koleżanek, żadnych kolegów, żadnych zwierząt, no okej, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. A na koniec dodała, że ja jestem sama, no i nikogo nie poznam, bo mi nie pozwala. Ona jest sama, więc się zaprzyjaźnimy. I będzie mi zostawiała część tych obiadków. No ale nie zdecydowałam się na to. Babcia ekstra, babcia z Kirgistanu. Świetna, naprawdę. Tylko do kościoła byśmy nie mogły razem chodzić. Więc tak, poszukiwania mieszkania były ciężkim przeżyciem. Tak brzmi? No. I dobra, teraz nasuwa się pytanie, gdzie finalnie wylądowałaś? Finalnie pomogła mi tutaj pani Zenona, o której rozmawialiśmy, czyli prezeska Polskiego Stowarzyszenia i po prostu jedna z osób w stowarzyszeniu miała mieszkanie, które mogła wynająć. No i tam wylądowałam, czyli miałam właścicielkę pół Polkę, pół Kirgiskę, bo jej mama była Polką z Kresów Wschodnich, tata Kirgizem. No i tak sobie tam mieszkałam. Tak nawiążę jeszcze do tematu. Polacy zostali zesłani też mniej więcej w 36, ten czas 36, 40. 40. I oni zostali zesłani do Kirgistanu czy do Kazachstanu? Większość do Kazachstanu. No i z Kazachstanu, no bo inaczej, Polaków zsyłali z tego, co ja wiem, a też specjalistą nie jestem, ale zsyłali w okolice Astany. Czyli Astana nie jest tak daleko od Syberii. W Astanie zimą minus 40, a latem plus 40, jeśli nie plus 50. Więc to był klimat bardzo niesprzyjający Europejczykom, Polakom. Dlatego na początku w ogóle jako nagroda za dobre sprawowanie
nagrodą za dobre sprawowanie było przeniesienie na przykład w okolice Aumaty, gdzie klimat już jest bardziej zbliżony do naszego. No a później im bardziej się rozluźniała ta polityka kraju, tym bardziej ci Europejczycy tutaj rozchodzili się, szukali miejsc bardziej im sprzyjających, które lepiej znają. No i właśnie dlatego tyle Polaków jest teraz na południu Kazachstanu i również w Kirgistanie, tak? Granic nie było, więc oni tutaj spokojnie się przenosili. Ale to nie są tylko zsyłki, bo my myślimy o zsyłkach. A na przykład w tym mieszkaniu tutaj moi właściciele nalegali, żeby przychodziła do mnie pani sprzątająca tam raz na 2 tygodnie. Się śmieje, no tak, okej. Pani miała na nazwisko Kowalska. Zarówno mama, jak i tata przez pewien czas mieli polskie paszporty. No, Kresy Wschodnie. Potem Kresy Wschodnie zostały włączone do Związku Radzieckiego, oni wyjechali do Moskwy i oni sami zdecydowali się tutaj przyjechać. No bo akurat była praca, bo tutaj też Moskwa starała się przesiedlać Europejczyków też na te tereny, integracja tak zwana i tak dalej. Więc dużo osób tutaj samo właśnie nie zdecydowało się włączyć do Związku Radzieckiego, tak wyszło, ale że przyjechali tutaj, to już jest ich decyzja. Więc tak to wygląda. Rząd chyba też rosyjski dawał ziemię, jak dobrze pamiętam, bądź sprzedawał za bardzo małe pieniądze, więc to było kuszące, prawda? A czy zależy komu, tak? Tym, którzy zostali zesłani, no raczej nikt nie dawał ziemi. Ale tak, oni tutaj rozdawali tę ziemię właśnie, żeby no znowu, trochę tych Europejczyków, białych osób tutaj się pojawiło, no bo Związek Radziecki niby mówił o tej wielkiej integracji, wielkiej przyjaźni i tak dalej. Chociaż dla mnie to była próba kontroli po prostu nad tymi narodami. Jak gdybym taką na godziny pracował jak ta pani, no to ja bym tutaj pomalutku te listki zmiatał. Nie chodzi o to, żeby szybciej skończyć tą pracę, no bo będziesz chciał coś nowego zacząć. Dokładnie, tutaj nie chodzi o to, żeby efektywnie, tylko tylko żeby pracować. Żeby robota się robiła. Tak. To nie to, co w Europie, na zasadzie szybko, efektywnie zrobić. Nie, zdecydowanie nie. Ale to jest plus, bo inaczej, czasami mnie to denerwuje, jak próbuję coś efektywnie zrobić i się nie da. Ale czasami to jest dobre, że nie muszę się niczym przejmować, bo i tak się nikt nie przyczepi. Tylko zrobisz, to zrobisz. Miałam taką sytuację, że coś mi się pomyliło w głowie chyba 2 tygodnie i nie przyszłam na zajęcia. Tego. Nikt do mnie nie zadzwonił, nic nie powiedział, po czym ja się sama zorientowałam i dzwonię do dziekanatu, zestresowana, no sorry, nie przyszłam sobie tak do pracy, bo nie dając nikomu znać. I mówię, że no przepraszam i tak dalej, pomyliłam mi tygodnie. No okej. Co, i to wszystko? No tak. Ale ja to odrobię. No dobra, to sobie odrób. Okej. Czyli można powiedzieć, że tutaj robotę się szanuje? Obecność w pracy się szanuje. Czy się stoi, czy się leży, ta wypłata się należy. Oczywiście nie wszędzie, ale nie ma tego naszego europejskiego pędu i to ma swoje plusy i minusy, ale plusy też. Odpoczęłaś tutaj, tak psychicznie? Oj, tak. Znaczy, non-stop się na coś denerwuję i to właśnie te różnice kulturowe, o których rozmawialiśmy, jestem jeszcze nie przystosowana. Chociaż w tym roku już jest dużo lepiej. Okej, a co najbardziej uwiera? Nie, bo to są drobiazgi. Jak teraz to powiem, to będzie to brzmiało, Boże, czepia się. Nie, ustalamy, że to są drobiazgi. Tak, to są drobiazgi, które po prostu łączą się w jedną całość. Czyli to, że nikt nie szanuje tutaj kolejek w sklepach. I znowu moje europejskie podejście, bo kolejka jest tylko taka, jaką ja znam. Ale ja stoję grzecznie w kolejce i wszyscy mnie wyprzedzają, nie daj Boże, jak zostawię 20 cm między sobą i kimś, żeby go nie dotykać, no to ktoś wejdzie w to 20 cm, bo się da. I mnie doprowadza to do szału. Czy właśnie te kolejki wszyscy stoją razem? A ja lubię swoją przestrzeń osobistą. I to znowu, ja wiem, że przestrzeń osobista jest różna w różnych krajach, no ale tutaj jest zdecydowanie mniejsza niż u nas. I ja nawet jak próbuję sobie tłumaczyć, dobra, Iga, stop, tak, i jest jak jest, no to w którymś momencie wybucham wewnętrznie albo nie daj Boże zewnętrznie, kiedy ktoś mnie próbuje rękami przestawiać w tą czy w tą. A co jeszcze? Ale poczekaj, nawiążę do tej kolejki. Myślałem, że kilka razy trafiło mi się, wiesz, trafiłem na takich ludzi, którzy faktycznie po prostu są tacy, że, no ujmujmy, chamscy, że po prostu się wbijają, a to jest tak kulturowo tutaj. Wiesz co, nie wiem, czy to jest kulturowo, czy jak to wygląda, ale tak wszyscy po prostu się wbijają w tej kolejce. Czyli nie można zrobić centymetra przestrzeni, bo wykorzystają go. No bo jest miejsce, tak? Jak jest miejsce, to się wchodzi. Nie wiem, ile jeździłeś już samochodami, ale też jak jest troszkę za dużo miejsca między autami, no to jakiś trzeci tutaj wjedzie, no bo przecież jest korek, ale jest miejsce, to znaczy, że można wyprzedzić. Kto im daje prawo jazdy? Bo widziałem już takie manewry. Czy to jest prawo jazdy za bombonierę?
No można. Jest to dość popularne. Zresztą właśnie ostatnio ze znajomymi rozmawiałam, że oni wiedzą, któremu instruktorowi, właściwie egzaminatorowi, bo okazało się, to są słowa moich znajomych, że w Biszkeku jest ich 4. Jest 4 egzaminatorów. No więc jak jest ich 4, no to każdy wie kto, co, jak i ile. Ja nie mówię, że wszyscy biorą w łapę, ale słyszałam taką wersję, przynajmniej część z nich, z tej 4. Plus to, czego ja się dowiedziałam ostatnio, że tutaj nie ma jakby egzaminu na mieście. Jest część teoretyczna, a część praktyczna to jest jakieś tam parkowanie na placu, rękaw. Nie wiem, jak się właściwie rękaw nazywa prawidłowo. U mnie się mówi jazda po łuku. No, jazda po łuku, tak. To na czym my uwalamy prawo jazdy bardzo często, tak? Więc jakaś jazda po łuku, start chyba z hamulca, pod górkę, mniej więcej tak jak u nas, ale nie ma miasta. No tutaj w mieście myślę, że 99% by oblało. Albo by zdało. To raczej właśnie, wydaje mi się, że gdybym ja tutaj wsiadła za kółko, mam prawo jazdy lat, no prawie 8? Dobra, jakoś tak. Więc powiedzmy, ja nie jestem jakimś kierowcą zawodowym i tak dalej, bardziej niedzielnym, no ale dalej, trochę pojeździłam. Tutaj za żadne pieniądze bym nie wsiadła za kółko, bo ja jeżdżę przepisowo. To raczej pewnie wszyscy strąbili i wytrąbili, bo dla nich moja przepisowa jazda byłaby tak nieprzewidywalna, jak dla mnie ta pełna swoboda i wyprzedzanie na 3., 4. Więc tak, to z tych rzeczy, na które się wkurzam, to też właśnie kierowca. To na stanie były 32 karetki na milionowe miasto. To wciąż mało. Ale tu jest w ogóle coś ciekawego, czego u nas nie ma. Są karetki publiczne, czyli do 30, plus karetki prywatne. I w momencie, kiedy, nie wiem, spadniesz z dachu, możesz zadzwonić sobie po prywatną karetkę, która zawiezie cię do publicznego szpitala. To jest, ja wiem, że u nas też są prywatne karetki, ale które raczej są bardziej transportowe. A tutaj właśnie, jeśli nie chcesz czekać 5-6 godzin, co jest normą, to wzywasz prywatną karetkę. I czytałam właśnie, nie wiem jak to działa w przypadku takich wypadków ekstremalnych, jak nie wiem, zawał i tak dalej, chociaż najmniej mówili, że z zawałem spokojnie można tutaj umrzeć, zanim się doczeka pomocy. Ale na przykład czytałam opinię jakiejś tam karetki takiej prywatnej, tylko nie napisali w jakiej to było sytuacji. Świetna karetka, czekaliśmy tylko godzinę. I 5 gwiazdek. Okej. Więc no... Bywa różnie. Iga, musimy się przenieść, bo tutaj nasza babcia zaraz nas tutaj zmiecie z ziemi. No więc kontynuując takie sytuacje, które cię irytują tutaj w Kirgistanie. Coś przychodzi jeszcze do głowy? Znaczy, tak jak mówię, to jest dużo drobiazgów, ale chyba najbardziej zapadła mi w pamięć właśnie tutaj, mówiłam o kolejce. Nie wspomniałam o tym, co znowu jestem w stanie zrozumieć, to jest bardzo duży kult osoby starszej. W Polsce no, też mamy odruch, nie wiem, ustępowania miejsca w autobusie i tak dalej, ale tu mamy na myśli osoba starsza, czyli powiedzmy, nie wiem, emeryt, emerytka. Tutaj w ogóle jest coś takiego, że po prostu osoba starsza. Nieważne, że jest to 10 lat, ale tu już coś takiego, bo właśnie często panie w autobusie wchodzą. Widzę, że dziewczyna, no może 5-6 lat starsza ode mnie, stanie nade mną i się patrzy i czeka. Mówię, no to poczekasz, tak? No bo co innego, kiedy jest osoba potrzebująca, a co innego, kiedy... Może postać. Kiedy może postać? Okej. Ale właśnie jest ogromny kult osoby starszej i pamiętam, jak był Nowruz, były różne wydarzenia. Nowruz, czyli tak jakby pierwszy dzień wiosny. Były różne wydarzenia w całym mieście, na placu były też jurty, można było sobie wejść do jurty, zobaczyć jak to wygląda. No i stoimy w tej kolejce, ja już tam byłam przy wejściu, ale nie będę wchodzić na siłę, no bo niech będzie trochę przestrzeni i tak dalej. Podchodzi starsza pani, która próbuje mnie przestawić. Ja stoję twardo, udaję, że tego nie czuję i stoję twardo. Pani się dość zdziwiła, że nie da się mnie przestawić. Jakaś uparta małolata bezczelna jej nie wpuszcza przed siebie. Po czym popatrzyła na mnie, trzymała torbę w ręce, uderzyła mnie tą torebką. Mnie to tak zdziwiło, że zrobiłam to miejsce. Po czym ona sobie zadowolona weszła do jurty. Takie, aha. Zostałaś pobita. No. Obita. Obita. Ale to oczywiście nie wszyscy, tak? To nie mówmy, że cały naród tutaj bije torebkami i tak dalej, żeby to też tak nie zabrzmiało. No ale są takie rzeczy. I później się nad tym zastanawiałam, bo rzeczywiście dla tej pani to było znowu szok kulturowy, że ktoś nie ma takiego przeogromnego szacunku, jak powinien mieć. Może ja powinnam się dostosować tutaj kulturowo. Ale z drugiej strony moje europejskie krzyczy ego i nie tylko ego krzyczy bez jaj, tak? No,
szacunek okej, ale to po pierwsze dwustronny szacunek i nie we wszystkich sytuacjach. Tutaj to nie była sytuacja, gdzie pani wchodzi do autobusu i tak dalej, tylko no sorry, jest kolejka, stójmy w niej wszyscy. To nie jest kolejka do lekarza ani nic takiego. Więc to są takie rzeczy. Ciekawe doświadczenie. Czasami ja nie rozumiem ich, a oni nie rozumieją mnie. Czy można stwierdzić, że Kirgizowie i Kirgizki są otwarci na obcokrajowców? Tak jak tu przyjechałaś i zaczęłaś pracować na uczelni, czy czułaś się swobodnie w pracy między Kirgizami? Znaczy, jeśli chodzi o pracę, nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo ja trochę pracuję sama ze sobą, czyli mam swój gabinet, do którego wchodzę i z niego wychodzę, nie ma jakiejś przestrzeni wspólnej, więc ja po prostu z tymi nauczycielami wykładowcami się mijam gdzieś na ulicy, na ulicy w uniwersytecie, dzień dobry i tyle. Czy naród jest otwarty? Myślę, że tak samo jak Polacy. Niektórzy tak, niektórzy nie, bo to jest ciężkie pytanie. Trudne. Tak, bo jest to naród bardziej konserwatywny niż my, zdecydowanie, więc automatycznie ciężej przyjąć jakieś nasze poglądy europejskie, no bo jakby ktoś do nas przyjechał i mówił coś dla nas totalnie od czapy, to też byśmy nie byli na to tacy otwarci, ale jednocześnie myślę, że tutaj moje często radykalne dla nich poglądy i odjechane raczej przyjmują z dużym spokojem i takim, nawet jeśli uważają, że to totalne głupoty, mówią okej, tak, to ciekawe. Ale miałam bardzo fajną sąsiadkę. To była pani przed 80, myślę. Ona była profesorem, bardzo taka mądra kobieta. I z nią właśnie bardzo często rozmawiałam na różne takie tematy, zazwyczaj pod klatką, kiedy wynosiłyśmy śmieci. I właśnie, tam tutaj typowe pytanie, zaraz po dzień dobry, to jest czy masz męża? Zaraz potem pada, a czy masz dzieci? No i właśnie z nią rozmawiałam na temat tego, że nie mam tego męża. No i typowo kirgijskie, ale dlaczego? Ja mówię, bo jestem młoda, jeszcze za młoda. Ale jak to? Ile masz lat? No 26. To nie masz czasu. I właśnie zaczęliśmy to jest taka typowa rozmowa, której doświadczył tutaj każdy. I zaczęłam z nią dalej w tą rozmowę iść, bo zaczęłam jej tłumaczyć, że mamy trochę inne podejście, czyli że najpierw powiedzmy studia, u dużej części społeczeństwa studia, potem jakaś praca, potem jesteśmy całkiem niezależni finansowo, więc możemy sobie pozwolić chociażby na to, że ja przyjechałam tutaj, bo też byłam w takim momencie życia, że z jednej strony już byłam stabilna finansowo, ale z drugiej strony właśnie tych zobowiązań nie miałam, tak? Nie miałam dziecka, z którym muszę siedzieć i po prostu teraz mogę sobie zmieniać te kraje i jeździć. I zaczęłam mi tłumaczyć, że to jest fajne doświadczenie, że tam już rodzina, czy chce, czy nie chce, mniejsza, ale na pewno nie w tym momencie, tak? No bo mogę zobaczyć to i to. Ona tak patrzy, stoi. Drugi raz. Wczoraj mnie obstrał ptak i dzisiaj mnie obstrał. Jezu święty Iga, jakie szczęście będzie w Kirgistanie, to się tego opisać nie da. Dziękuję Ci Boże. Dziękujemy. Drugi raz. Ale widzisz? Nie wiem, czy mam chusteczki. Drugi raz. Wczoraj mi obstrał telefon. Dobra, widać, że wegetarianin z gołębia. Iga dostała rykoszetem. Często Ci się to zdarza? Przez rok ile razy zostaje zaatakowana? To właśnie pierwszy raz. Pierwszy raz. Zobacz, ja jestem 3 dni w Biszkeku i 2 razy już zostałem obstrany. A to ja w Krakowie gołębie mnie lubiły. Tutaj dzięki Bogu mam... Chociaż nie, gołębie mnie lubią, bo dostałam w prezencie od nich kleszcze, które były w mieszkaniu. Tak, miałam atak kleszczy w mieszkaniu. Kleszcze są nie tylko w lesie. Jak zamiatałam, bo w którymś momencie zaczęłam je liczyć, to na szufelce miałam ponad 100 kleszczy, takich zielonych. Powiedz z tymi kleszczami, kleszcze zielone? Kleszcze gołębie? Zielone kleszcze to się nazywa po polsku albo właśnie kleszcz gołębi, albo obrzeżek gołębi. To jest właśnie... chodź, może tutaj spróbujemy. To jest z rodziny kleszczowatych, to też się wpija w skórę i tak dalej. To się żywi właśnie ptaszkami, gołębiami. A u mnie były w kamienicy gołębie na dachu. Po czym ktoś, czyścili ten dach, zmietli te wszystkie gniazda. Odnośnie kleszczy, zaczęliśmy rozmawiać, kamera się wyłączyła. Jakie jest podejście mieszkańców Kirgizów do kleszczy?
Myślę, że nie są popularne wszędzie, ale jak ja zobaczyłam, że mam te kleszcze w mieszkaniu, to pierwsze co o godzinie 2, inaczej, bo widziałam jakieś małe robaczki, a o godzinie 2 w nocy zorientowałam się, co to jest, bo było ich po prostu tak dużo, więc spakowałam swoje rzeczy i się wyniosłam, tak, bo miałam gdzie. No ale później dzwonię do mojego właściciela, czy mogę wezwać profesjonalną firmę która zabije wszystkie te kleszcze. Tak to omnimy. No okej. I zdziwiło mnie to, że jego nie zdziwiło kleszcze w mieszkaniu. Dla mnie to było nie do myślenia. No ale wezwałam tą firmę, oni mówią, że często się to zdarza i tak dalej. Później rozmawiałam z sąsiadką, mówię, że nie wiem, czy już do niej dotarły, bo oni też powiedzieli, że jeśli są u mnie, to znaczy, że są w całym budynku. Więc chciałam ostrzec sąsiadkę, no tak, są. I co roku są. Okej. Tak, rozmawiałam też z moimi sąsiadami Hindusami, ale my to się za 2 miesiące wyprowadzamy, to już nie wzywaliśmy tej firmy, próbujemy je po prostu klapkiem zabijać. Okej. Więc okazuje się, że coś, co dla mnie w ogóle nie wiedziałam, że są takie kleszcze, mogą być w domu, tutaj są tak, okej. Mi sąsiadka powiedziała, żebym uważała, żeby mnie nie ugryzły między palcami u stóp, żebym nosiła lepiej jakieś skarpetki, bo tam to boli mnie niemiłosiernie. Okej. To trochę jak komary. Tak, właśnie dokładnie mniej więcej takie podejście. Ale pytanie, czy te kleszcze też przenoszą jakieś takie, cięższe choroby typu bolerioza, jak w Polsce? Zależy, w jakim języku czytamy. Według polskich źródeł tak i są niebezpieczniejsze od tych kleszczy leśnych. Według rosyjskich źródeł nie przenoszą chorób. Nie wiem. Ludzie żyją. Ludzie żyją. Ja też przeżyłam. Czyli jest dobrze. Ale swędzi to gorzej niż komar. Naprawdę? To zostawia ślad. One jakby nie trzeba ich wyciągać, bo one tam 10 minut podobno według internetu przeżywają w człowieku i zostaje taki wielki czerwony ślad, który jest gorszy niż najgorsze komary. Taki a la rumień? Takie koło? To wszyscy mówią, że jak rumień po kleszczu, no to będzie bolerioza. Wiem, byłam nawet u lekarza, bo mnie tutaj wysłali z tym kleszczem. Tutaj w ogóle wszyscy przeżywają kleszcze. W Polsce, jeśli mamy kleszcze, no nie jest to fajne, ale dobra, bywa. Tutaj oni wyjmują tego kleszcza od jakiejś probówki słoiczka i każdego kleszcza zanoszą do analizy. I na przykład jak jeździłam na wycieczki w górę, tam zawsze była instrukcja, tak, że najważniejsze, żebyście nie złapali kleszcza, bo co to będzie? Tak, ludzie, skarpetki, dotąd, tu wszystko jest zasłonięte, ale dobra, jak będę miała kleszcza, to go wyjmę. Po czym, patrzę, to akurat jakoś tak dzisiaj do znajomego powiedziałam, po czym po prostu cała wycieczka spojrzała się na mnie w stylu... Tak, tutaj jest jakieś, nie wiem, może tutaj rzeczywiście te kleszcze przynoszą więcej chorób niż u nas, ale internet twierdzi, że nie. Nie wiem, jakoś... Ja jestem dzieckiem lasu, mnie te kleszcze aż tak nie przerażają. A powiedz, jak to jest właśnie z tymi szpitalami? Bo wspomniałaś wcześniej w rozmowie, że jak idziesz do szpitala, to musisz mieć swoje igły? Podobno. Dzięki Bogu, nie wiem, czy tutaj zabobony i Bóg w parze. Ja nie miałam jeszcze okazji i mam nadzieję, że nie będę miała okazji tego sprawdzić, ale podobno tak. Tutaj moim zdaniem mówią, że właśnie jeśli trafisz do szpitala, to rodzina muszą ci dostarczyć wszystko, co potrzebujesz, czyli opatrunki, leki i tak dalej. I właśnie moje pytanie było, a co jeśli jestem turystką i nie mam tutaj rodziny? No to organizujesz zbiórkę na Facebooku. Okej. Ale nie wiem. Taka jest tutaj powszechna opinia. Osobiście nie sprawdzałam. Czyli po roku życia tutaj w Biszkeku czujesz się bezpieczna pod względem takim zdrowotnym, gdyby coś się stało, gdyby wyrostek powiedział: halo Iga, dzień dobry, chcę zobaczyć światło dzienne. To bym krzyczała ostatkami sił: zawieźcie mnie do Kazachstanu. Kazachstan! Tak. Jeśli chodzi o takie drobne choroby, jakieś przeziębienia i tak dalej, to jest okej, bo są też, ja chodzę akurat do amerykańskiej kliniki, która jest całkiem fajna. Z ciekawostek dostaję leki z pomocy humanitarnej. I pierwszy raz, kiedy mi je proponowano, mówiłam: nie, dobra, wiecie co, ja sobie kupię te leki, nie ma problemu, tak? Nie, my i tak musimy je oddać, tak? A możemy tylko naszym pacjentom. A nie oszukujmy się, tam wchodzą, oni mają wysokie stawki jak na Kirgistan, bo mają po prostu, chyba tam 100 za wizytę, a ustalmy, że niektórzy mają 100 miesięcznie. Ja mówię, że nie było mi niezręcznie, pomoc humanitarna na leki, tak, które nie są drogie. Nie, my po prostu musimy to rozdać, pomoc humanitarna. Dobra, to pomóżcie, proszę bardzo. Więc... A powiedz, czy Kirgistanowi, czy ta pomoc nadciąga z każdej strony, że tak to ujmę, do Kirgistanu?
I jest tutaj dużo różnych, tak jak w nas pieniądze wlewała i wlewa Unia Europejska, tak i tutaj właśnie jest dużo projektów, grantów i środki europejskie z Unii Europejskiej również są tutaj wlewane, tak to nazwijmy, i Ameryka, i w dużym stopniu Chiny i Rosja, które walczą o wpływy na tym terenie, więc tak, jest dużo pomocy z całego świata. Na ile jest to szczera pomoc, to już inna Ale kwestia. powiedziałeś dość ciekawe, tak wyłapałem, mój mózg wyłapał. Pomoc ze strony Rosji, Chin, krajów, które pomagają ze względu na wpływy. Okej, ja od razu tutaj powiem, że ja się w miejscowej polityce, geopolityce nie orientuję za bardzo. No ale jeśli popatrzymy na mapę, Kirgistan jest takim miejscem, które zarówno Chiny chcą tutaj w tę stronę troszkę pójść. Rosja wiadomo, bo chce trzymać swoje były republiki pod swoją władzą. A jeszcze teraz coraz większe są wpływy tureckie i arabskie religijnie. No bo Kirgistan jest małym państwem, on sam w sobie nie ma żadnej mocy. No ale tu są i jakieś złoża, i terytorium jest dość strategiczne. Tak więc wszyscy po kolei tutaj się zastanawiają. Jakby tutaj swój sandał postawić? Dokładnie. No, standardowo. Ta pomoc jest. Niestety tutaj taka dygresja. Tam, gdzie wielka pomoc, tam i wielkie oczekiwania. Tak, albo wielkie zyski. Albo wielkie zyski. Moi drodzy, to już koniec. Ale nie koniec. Początek, może połowa, ponieważ ten wywiad zostanie kontynuowany. Muszę się przyznać, że w trakcie rozmowy z Igą okazało się, że Iga ma tak bogatą wiedzę na temat życia tutaj w Kirgistanie po ponad roku mieszkania, że ten wywiad musi być po prostu dłuższy. A żeby Was nie trzymać zbyt długo przed monitorami, mieć czas na pewnego rodzaju refleksję. Zatem raz jeszcze bardzo dziękuję Idze i proszę w imieniu swoim o dobre słówko w komentarzach pod odcinkiem naszej bohaterce, a tymczasem zostawcie łapeczkę, ślad węglowy i oczywiście, moi drodzy, poczta sandałowa z odcinkiem do znajomych. Tymczasem co? Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w drugim odcinku z Igą i w czwartym odcinku w serii z Kirgistanu. Do usłyszenia, czołem!